No rzeczywiście, ta nasza transformacja była gigantyczna, bo na samym początku to była kwestia zachłyśnięcia się korporacją i pracy, i zarabiania, i stanowisk, i pozycji, i bycia wiceprezesem jakiejś tam firmy dużej informatycznej, do takiego miejsca, gdzie właśnie zeszliśmy do ziemi i zaczęliśmy realizować to, co nas... i odkryliśmy to, co tak naprawdę nas pasjonuje, to, co chcemy. Czyli kopanie rowów. Między innymi uwielbiam kopać rowy. Właśnie Zwłaszcza w górskim... Tak, po wykopaniu 180 metrów rowu jestem w lutym i w marcu. I to mi sprawia przyjemność. Kopanie w ziemi mi sprawia przyjemność. Jestem absolutnym mistrzem łopaty. Myśmy tu naprawdę przenieśli góry, myśmy musieli całą ziemię stworzyć. Myśmy w ogóle tu nie mieli ziemi, kompletnie. Gleby. Gleby w ogóle, więc wiesz, naprawdę tutaj była orka na ugorze, więc teraz jak sobie myślę, że my wariaci jesteśmy, że myśmy się na to zdecydowali. Myśmy chyba dostali takiej energii, jaką mają ludzie młodzi, którzy zaczynają żyć pasją, mają cele i myśmy dokładnie na taki, wiesz, na takim flow poszli. Obydwoje zmienialiśmy zawody. Leszek zrobił te wszystkie stawy. Uczyliśmy się ogrodnictwa, warzywnictwa. Uczyliśmy się, słuchaj, robienia gleby. Po prostu, wiesz, wszystko. Więc no, zwariowaliśmy na pewno trochę. Otwierasz drzwi i masz wasz raj, tak? Raj. Tak. Mamy nasz raj. Wow. Jesteśmy zlokalizowani koło Limanowej w Beskidzie Wyspowym. Mamy swoją farmę niedużą, 1,5 hektara na wzgórzu. 38 metrów różnicy poziomów. Zajmujemy się permakulturą, zajmujemy się projektowaniem permakulturowym, zajmujemy się robieniem warsztatów z Vedic Artu, z całej masy różnych rzeczy związanych z rozwojem osobistym. I takie jest nasze miejsce, tak sobie zdefiniowaliśmy permakulturę i takie jest nasze w niej miejsce. Wasz cel nie jest, żeby sprzedać to jedzenie, robić własne jedzenie. Nie, absolutnie. Zdrowe dla nas jedzenie, które będzie dostarczać nam z 80% tego, co jemy. Po to wszystko jest, żeby mieć swoje zdrowe jedzenie. I oboje was pracujecie w ogrodzie na co dzień? Nie mamy nikogo innego, niestety, a przydałoby się. Jesteśmy cały czas, już kończymy to w tej chwili, ale jesteśmy cały czas na etapie rozruchu. W związku z tym jest bardzo czego nie widać, ale można sobie wyobrazić, patrząc na te wszystkie ukształtowania terenu i tak dalej, że to jest cały czas etap takich prac infrastrukturalnych jeszcze, związanych z tym, jak to ma wyglądać. Natomiast w momencie, kiedy już jest praca tylko na samych grządkach, no to już jest znacznie prostsze. To wszystko było, teren szedł równo, nie było tarasów, te poziomy zostały utworzone. Cała ziemia, która tutaj się wkopaliśmy po prostu i cała ziemia z tego terenu, z tego obszaru została przerzucana przed dom, dlatego że chcieliśmy dom zakopać trochę, piwnicę chcieliśmy zakopać. No i wykroiliśmy w ten sposób tarasy. Tarasy zostały wykrojone przede wszystkim zasadniczym takim elementem w permakulturze to jest kwestia zbierania wody. I tarasy zostały zrobione po to, żebyśmy mieli miejsca uprawne z jednej strony, z drugiej strony po to, żeby mieć zbiór wody, bo skarpy są do tego, żeby zbierać wodę. Pod każdą skarpą jest rynna. Rynna zbiera wodę do studni. Z jednej strony jest studnia, z drugiej strony jest studnia. Ta studnia jeszcze niczego nie zasila, tamta studnia zasila szklarnię. No i powierzchni jest tyle, że wystarczy jeden nieduży deszcz i one są w ciągu 15-20 minut pełne po prostu. Płynie tego strasznie dużo. Nadmiar spływa albo do jednego stawu tam, albo spływa do studni, w której jest pompa i pompa wszystko pompuje na samą górę do stawu, który za chwilę zobaczymy, który jest głównym zbiornikiem wody. Okej, i może dla ludzi, którzy nie wiedzą nic o tej całej koncepcji, masz jeden na górze i masz więcej na różne poziomy na dole i jaka jest ta filozofia, po co mamy 7 staw, dlaczego nie po prostu mieć jeden? Chodź, pokażę ci coś. Zobacz, tak wygląda ten las, a tak wygląda ten las. Aha, Widzisz różnicę? bo jest woda.
Zobacz, tam nie mamy, tam jest poszycie. Takie mieliśmy tutaj poszycie. Ale jest bardziej ciemny tam też. No, ale myśmy też częściowo też wycięliśmy takie suche drzewa. I widzisz, tutaj światło dochodzi, natomiast jest mniej wilgoci. A zobacz, w takiej odległości od stawu, jak my tutaj mamy, tutaj jest totalnie zielono. Nie było zielono, było tak. Bo ta woda tworzy jakiś mikroklimat. Tak. To jest tak. Dlaczego 7 stawów? Powiem Ci taką historię. Byliśmy 2 lata temu, pojechaliśmy w lipcu na 2 tygodnie do Chorwacji i wracaliśmy z tej Chorwacji. Była gigantyczna susza tutaj, na tym terenie i wracaliśmy przez tereny, które były totalnie przesuszone. Wszystkie gospodarstwa, żółte trawy, wszystko. I ja nawet byłem zaskoczony, jak przyjechałem tutaj do nas, że tu jest zielono, że tu się nic nie zdarzyło. Po prostu było tak, jakby tej suszy w ogóle nie było, dlatego że wody jest tyle, ona paruje, jest dodatkowo zatrzymywana w swale'ach, czyli w tych rowach konturowych, ale to, że jest dużo stawów, daje bardzo duże nasycenie wilgocią. Tego może nie czuć, tak? Ale woda skrapla się na liściach na przykład i spada, tak? To jest taki efekt. A druga rzecz jest związana z rozwojem całego życia, która jest w stawach, częściowo, ale częściowo ono przechodzi częściowo stawy są wylęgarnią po prostu, tak? Dla ważek i dla żab przede wszystkim. I moim zdaniem my nie mamy ślimaków dlatego, że mamy gigantyczne ilości żab. Ropuch przede wszystkim, które zżerają te zarodki ślimaków. Więc nie mamy ślimaków, ale mamy żaby, no ale żaby jakby mniej trochę przeszkadzają, więc to jest powód dla... Zaskrońców mamy bardzo dużo na przykład. Takie 1,5-metrowe zaskrońce przepływają mi przez ten. Nie wiem, co one robią dokładnie, tak? Ale nic złego, ale raczej dobrego, bo to jest coraz bogatsze. To mamy te książki, jesteście bardzo przygotowani. Jak długo mieszkacie tutaj? 7 rok. A skąd jesteście oryginalni? Z Trójmiasta. A po co wybraliście tego miejsca? Ja nie wiem, czy byśmy to wybrali. Długa historia. Ja mam wrażenie, że to miejsce nas wybrało bardziej niż Znaczy, my długa je. historia. Ja pracowałem w korporacji, Asia pracowała w administracji. Urodziły się dzieci, no i w którymś momencie ja zrozumiałem, że ja absolutnie nie chcę, żeby moje dzieci kiedykolwiek pracowały na etacie. To był taki zasadniczy powód jeden. A druga rzecz była taka, że myśmy zawsze chcieli mieszkać w górach i przenieśliśmy się po prostu z Trójmiasta w góry. Budowaliśmy pensjonat, tam on jest, na zdjęciu. O, tak. 5 domków w małym, cichym. Mieszkaliście tam? No to był nasz biznes, tak. A to jest w Zakopanie. To jest małe, ciche koło Zakopanego. 15 km od Zakopanego, no okolice Zakopanego. Sprzedaliśmy w 2017 roku, no i znaleźliśmy, to miejsce właściwie nas znalazło, bo chcieliśmy znaleźć farmę, miejsce pod farmę permakulturową, no i znaleźliśmy coś takiego właśnie. Przyjechaliśmy na miejsce tutaj, to się okazało, że to jest dokładnie to, co chcieliśmy, czyli duży spadek, bo tego chciałem ze względu na wodę. Południowa wystawa, południowa ekspozycja i wszystko było super. I stan surowy. I jeszcze była działka budowlana. I działka była budowlana, tak. To było zasadnicze, dlatego że wtedy weszły te przepisy o tym, że jeżeli się chce kupić ponad 3000 metrów, to trzeba przejść przez te wszystkie procedury. No, trzeba być rolnikiem generalnie. To... Ale tutaj w ogóle nikt nie przeszedł jeszcze przez te procedury, więc nam by to zabrało dużo czasu. Także to było niezwykłe. Dom na nas czekał. Dom na nas czekał. Stanęliśmy tam na górze, spojrzeliśmy. To co? Ja tu mogę mieszkać? Ja też. No to dobrze. W ogóle nie widzieliśmy, jak ten dom w środku wygląda, nic. Dopiero potem się okazało, że to taki duży dom. Bo ile metrów kwadratowych jest ten dom? Duży, 290. Wy mieszkacie tu sam. Te dzieci są starsze i mieszkają gdzie indziej, tak? Dzieci mieszkają osobno, czasami tu przyjeżdżają, ale generalnie mieszkamy w dwójkę tylko. My mamy tam swoją taką osobistą część, natomiast my też w tej chwili warsztaty prowadzimy i ludzi tutaj gościmy u siebie.
Przeprowadzając się z Gdańska na Podhale, najpierw byliśmy 3 lata w Zakopanem i budowaliśmy tę naszą osadę, bo to było 5 domków i taki budynek główny, gdzie mieszkaliśmy tam na poddaszu, ale tam było też salon, była jadalnia, była bawialnia, była, wiesz, takie małe spa, był gabinet terapeutyczny, w którym przyjmowałam. To w momencie, kiedy myśmy się przeprowadzali z Trójmiasta do Zakopanego, czy na Podhale, z taką wizją, że chcemy zbudować swój biznes, między innymi również dlatego, żeby przestać być małżeństwem weekendowym, bo myśmy byli przez wiele lat małżeństwem weekendowym i chcieliśmy po prostu być razem. I jak już w końcu udało nam się to marzenie zrealizować, a to naprawdę był bardzo ciężki proces, bo nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, więc zaczęliśmy budować to nie mając pieniędzy, więc wszystko bazowało na kredytach. W pewnym momencie doszło do nas, że po prostu świat się zmienia. Świat się zmienia i że my nie pasujemy do tego świata z tym, co tam robimy. Pierwsza rzecz to była kwestia związana ze światem, jak on się zmienia. Byliśmy mocno, jako obiekt, byliśmy mocno uzależnieni od przychodów zimowych, które topniały w oczach, tak jak topniał śnieg, bo był coraz krótszy sezon, coraz mniej ludzi przyjeżdżało. Druga rzecz była związana z gigantycznymi obciążeniami kredytowymi, które mieliśmy i po prostu wiedzieliśmy, że jeśli tego nie sprzedamy, to możemy nie zarobić na kredyty po prostu i wszystko stracimy. Zresztą prawda jest taka, że sprzedaliśmy obiekt przed lockdownem, przed COVID-em i gdybyśmy dotrwali do COVID-u, to byśmy obiektu w tej chwili nie mieli. W ciągu tych 2 lat COVID-u byśmy absolutnie wszystko stracili. Bank by nam zabrał. Więc była to absolutnie słuszna i najlepsza w ogóle możliwa decyzja, mimo że była trudna, bo to było nasze dziecko. To było absolutnie ulubione miejsce, ukochane miejsce do życia w górach, w Tatrach. No jeszcze jest jedna rzecz, że Podhale zwariowało po prostu, można w pewnym sensie powiedzieć, ponieważ tam się zaczęło zabudowywać praktycznie wszystko. Tysiące apartamentów. Gigantyczna konkurencja. Gigantyczna konkurencja. Budowały się po prostu non-stop jakieś hotele. Wszystko było zabudowywane. Czar pryskał. Ludzie sobie podcinali gałąź, na której siedzieli tak naprawdę. Myśmy mieli już dosyć też tego stylu życia, że właściwie to, co lubiliśmy robić, mogliśmy robić przez chwilę, a przez większą część czasu robiliśmy rzeczy, za którymi nie przepadaliśmy. Pracowałam po 16 godzin dziennie, że w ogóle byłam na takim obrocie pracy, nieraz i 20 godzin, a przecież to były tak, że przecież jak był sezon wysoki, to po prostu to była praca od rana do nocy. Parę i godzin nocy, się spało i koniec. I dalej, tak? Więc ja się dużo szkoliłam wtedy, bo jestem też trenerką rozwoju osobistego, że ja chciałam po prostu pracować z ludźmi i robić warsztaty, robić terapię, a na to nie miałam czasu po prostu. Czasem marzenia się też wyczerpują. Po prostu się wyczerpują. Osiągamy coś, a potem jest już pewien rodzaj stagnacji związany z tym, że jest ta totalna powtarzalność, rutyna, a my już byliśmy w innym miejscu. A schodząc bardziej na ziemię, to jest nasza gleba. Bardzo proszę. To jest gleba. Tak to wyglądało, kiedy kupiliście tą ziemię. To jest tak. Tak, mniej więcej. Jak kopniesz tutaj, to wykopiesz, to gdzieś byś zebrał powiedzmy z powierzchni 2 metrów kwadratowych tą ilość kamieni plus ił. No, Czyli taka naturalna gleba to jest to. To jest taka naturalna gleba. To jest to, co tutaj jest, tak? bo to tutaj już To było, to jest ciężko w ogóle przełamać, nie? To jest trochę wilgotne jeszcze, ale no tak to wygląda. Wiesz, ja myślę, że tutaj tym mamy do czynienia. niewyobrażalna praca, dlatego że myśmy czytali o tej permakulturze, pojechaliśmy do Sepacholcera, uczyliśmy się teoretycznie, nic i tak nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy. I nam się wydawało, że jak my położymy kartony, kupiliśmy 1200 metrów kartonów takiego karbowanego, nazwaliśmy obornik, słomę, że w następnym roku już będziemy mieć. A w następnym roku mieliśmy błoto i Leczek zaczął to kopać. I 3 miesiące kopał
to kopał 3 miesiące, żebyśmy mieli w ogóle jakąkolwiek ziemię i wyciągał głazy i kamienie. I tak kopał i kopał i kopał co roku. Wszystko łopatą. Tu się nic nie dało koparką, No. bo tu koparka nie wiedzie po prostu. No, już. No, trochę zwariowany. Trochę. Trochę. Dlatego Moglibyście po prostu kupić miejsce, które już ma Ja mam- Ale wiesz, ale... Myśmy trochę nie wiedzieli, na co my się piszemy po prostu. Kochasz te góry tak Tak. mocno, Tak. że... Jakbym był na płaskim, na Mazowszu, to bym nie wykopał. Nie ma szans. Ja tu się tak cudownie czuję, że to było absolutnie warte wszystkich, całego wysiłku i całych pieniędzy, które w to włożyliśmy. To nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. Ja tu po prostu jestem u siebie, ja tu się czuję z tym związany. Właśnie. To jest moja ziemia i to jest nie do zapłacenia. To nawet jak mam najgorsze takie rzeczy, które tutaj robię, to jest właśnie wykopane. Jak się kopie coś takiego, tego nie widać, ale jakbyś zobaczył, że tu w to się łopaty nie da wbić, bo po prostu trafiasz na trawę, na kamienie i każda łopata to są jakieś gigantyczne ilości siły, które się w to wkłada, no to nawet wtedy sobie takiego pytania nie zadaję, bo te widoki, te zapachy, to wszystko to jest zapłata. Ale wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz. Myśmy Tajgałkę zbudowali z miłości. Ten nasz obiekt w Tatrach. I myśmy się czuli z nim bardzo związani. A Leszek po prostu, jego marzeniem było mieszkać w Tatrach, więc jak on miał się stamtąd wynieść i przenieśliśmy się tutaj, no to ja mam takie poczucie, że ty musiałeś po prostu zwyczajnie oswoić tą ziemię, żeby ją pokochać. Tak. Więc musiał tu włożyć swoją krwawicę, żeby pokochać tą krwawicę, rozumiesz? W ten sposób przyjął chrzciny. Kto zrobił ta sztuka? Ja. Tak? Jesteś malarką? Jestem nauczycielem Vedic Artu. Vedic Art to jest taka metoda poszerzania świadomości poprzez malowanie intuicyjne. Wszystkie obrazy Która- Joasi u nas to jest Vedic Art właśnie. Tak, która prowadzi do tego, że przechodzisz przez takie 17 zasad podawanych ustnie przez nauczyciela na wzór mądrości wedyjskiej, która była przekazywana z ust do ust, po to, żeby doświadczyć przepływu twórczego. To oznacza, że obraz spływa na ciebie. Nie musisz umieć malować, nie musisz nawet, wiesz, łatwiej jest jak się nie umie malować, dlatego że nie ma jakby tych koncepcji, jak to musi wyglądać. To jest taki efekt, jak na przykład wielcy twórcy mówią, ta muzyka się sama tworzyła, ta książka się sama pisała, ten obraz się sam malował, tak? Ta rzeźba, ona tam była w tym kamieniu, ja ją tylko wydobyłem, tak? Więc to jest dokładnie ten efekt, kiedy my doświadczamy połączenia z czymś większym, co nie jest niezależne od nas. To jest świadomy proces, to nie jest proces, w którym jesteś w jakichś hibernacjach i tak dalej. Jest to proces po prostu, w którym podążasz za pewnymi zasadami, gdzie każda zasada połączona jest z jakimś elementem życia. Czyli łączysz sztukę z życiem. I dla mnie to było niesamowicie transformujące. Myślę, że dzięki Vedic Artowi tutaj jestem. Jak ja mówię o zbiorze wody, bo tutaj to jeszcze nie jest zrobione, to jest taki bardzo ważny element, to znaczy cała woda, która spływa ze skarpy, jest po prostu, kombinowałem jak zrobić rynnę i wyszło mi, że zwykła folia basenowa, taka odporna na promienie UV, to jest najlepsza rzecz. Ten cały kawałek, który ma 40 metrów, tutaj kosztował pewnie, nie wiem dokładnie, bo podejrzewam, że z 300 zł, może 400 i cała woda pięknie spływa tutaj do tej studni. Natomiast wszystkie tarasy, Ile litrów? to jest niedużo, to jest jakieś 2000 litrów, ale nadmiar tej wody, jeżeli ona się przelewa, to tu jest przelew i to jest wszystko rynnami sprowadzone, połączone z rynnami z dachu i wszystko płynie do stawu na dole. Aha. Czyli po prostu, to będzie wypełnione, to... jeżeli to będzie wypełnione, no to po prostu rzeczywiście woda wylatuje wtedy do rowu, dopiero za działkę. Dopiero wtedy, ale to się rzadko zdarza. Raczej mamy problemy mimo tego, że to jest taki zbiór, to mamy problemy z niedoborami wody cały czas. Jasne. I po to jest staw u góry, który ma to wszystko uzupełniać. Czy jest problem z dostęp do wody gruntowej tutaj? Na razie nie ma, ale mamy studnię na 37 metrach, natomiast no, absolutnie nie używamy tej wody do podlewania. Sporadycznie czasami rzeczywiście jej bierzemy, ale
Do podlewania i do utrzymywania wilgotności służy woda opadowa tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zbieranie, jakby używanie wody, która jest w ziemi, do tego, żeby podlewać, jest rabunkiem. To jest regularny rabunek. Ograbiamy ziemię z jej jednego z najważniejszych zasobów, czyli z pitnej wody. I tego się po prostu w permakulturze z definicji nie robi. W permakulturze nie liczymy na źródła wody, nie liczymy na rzeki, nie liczymy na jeziora, na jakieś ścieki wodne, dlatego że dzisiaj one są, jutro może ich nie być. Natomiast woda opadowa będzie padać zawsze. Może padać inaczej niż w tej chwili. Może coś napadać przez 2 czy 3 dni, a potem przez cały rok nie padać, tak? Ale ta woda opadowa będzie zawsze spadała. I to jest coś, co trzeba złapać po prostu w całości i potem ekonomicznie używać do nawadniania i do utrzymywania całej wilgotności. I teren, który ma mocny spadek, bardzo mocno w tym pomaga. Ale Dlatego to dlaczego masz robimy. studnię? No studnię mam do picia. Ona służy, to jest woda do picia tylko i wyłącznie. Okej, więc to... Natomiast to I do mycia. mówiąc o studniach, o tych 2 studniach, to są studnie, które zbierają wodę deszczową. To nie jest woda, która jest z ziemi brana. Natomiast pompa, która jest w tamtej studni, w jednej studni, służy do tego, żeby całą wodę, która spływa z całego terenu, żeby wypompować do góry i zasilać u góry staw. Całe podlewanie i cała dystrybucja wody po stawach jest zrobiona z tamtego stawu. Okej, ale powiedz mi, jeżeli będzie jakiś duży ulew, czy to będzie powodował dużo problemy? To jest tak, że w permakulturze, jeżeli robimy projekt permakulturowy, to między innymi on ma nas uchronić przed 100-letnią ulewą i 100-letnią suszą. To są takie 2 rzeczy, czyli 100-letnia to znaczy taka, która zdarza się raz na 100 lat. I teraz w momencie, kiedy zdarzy się tutaj jakaś gigantyczna ulewa, zdarzają się, bo w zeszłym roku był taki trudny bardzo rok, lipiec mieliśmy potworny po prostu, nawet nie to, że dużo lało, tylko spadało jednorazowo bardzo dużo i cały ten system sobie z tym doskonale radził. Natomiast stawy są zrobione, to za chwilę przejdziemy, w taki sposób, że wszystkie stawy mają przelewy. I przelewy są w taki sposób wypuszczone, że one żadnej krzywdy nie zrobią, no bo jest ukształtowany po prostu teren tak, żeby woda wypłynęła tam, gdzie chcemy, żeby wypłynęła. W którymś momencie, to był gdzieś 2014-2015 rok, ja zrozumiałem głębię kryzysu, w którym jesteśmy. I to było absolutnie przerażające. Te zmiany są absolutnie gigantyczne, ich jeszcze nie widać, natomiast one są potworne. Same zmiany klimatyczne, bo jest cała masa jeszcze zmian związanych z demografią i całą masą różnych rzeczy. I to był taki moment rzeczywiście mojej głębokiej desperacji. Ja przez wiele lat kompletnie nie wiedziałem, co z tym zrobić. Myśmy szukali tej głębi życia. Ja myślę, że to jest istota. Albo raczej ta głębia nas szukała. Głębia nas szukała. Wiesz co, myśmy tutaj mieli flipchart, wszystko zawalone kartkami, poprzyklejane, wiesz, żeby dojść do tej istoty nas samych, wiesz, mamy takie poszukiwania wewnętrzne. No to jest jakaś nasza taka ścieżka. Mamy dzieci, które wchodzą w dorosłość. I po prostu przy tej zmianie świata, no one po prostu muszą dostać jakąś nadzieję na coś, że ten świat ma jeszcze jakiś sens głębszy, że tam można coś fajnego zrobić, że to nie jest tak, że teraz to już my będziemy mieli katastrofy, tak? Tylko że to jest tak naprawdę trampolina do zmiany. Na początek to było podyktowane strachem. Mieliśmy taki moment, że żałowaliśmy w ogóle, że mamy dzieci. Tak, to no było to coś znaczy w strasznego. sensie takim, że co myśmy za świat im stworzyli, Jak tak? zobaczyliśmy, w jakim stanie jest planeta, w jakim stanie jest świadomość ludzi, to było kilka lat naprawdę życia w desperacji głębokiej. Kompletnie trudne nie to wiedzieliśmy, było. co z tym zrobić. Ale mało tego, nagle sobie uświadomiliśmy, że my, zabiegając o tą materię, dokładnie się przyłożyliśmy do tego. Nie mieliśmy takiej świadomości, bo przecież my jesteśmy z tym pokoleniem, które z tego komunizmu, socjalizmu wyszło, nic nie miało, jedne portki, czciło mydełko fa, tak? I cały Zachód, więc my jesteśmy w ogóle i dla nas, jak mogliśmy pojechać na Zachód i zobaczyć te dobra, które tam były, no to dla nas to był raj. To był raj i myśmy taki raj chcieli stworzyć naszym dzieciom, więc się zapracowywaliśmy, żeby taki raj stworzyć. A potem do nas doszło, że ten raj ma swój koszt i że ten kosztem
I jest ta zmiana globalna, która się dzieje w tej chwili, i klimatyczna, i demograficzna, i zmiana na poziomie tych złóż, tak? No i właśnie zasobów naturalnych, no i finansowa i tak dalej. I nas to tak tąpnęło, pamiętam te nasze rozmowy. I w pewnym momencie, jak już byliśmy mocno zdołowani, to zaczęliśmy się zastanawiać, no ale przecież nie zawiniemy się w prześcieradło, nie pójdziemy na cmentarz, tylko po prostu coś trzeba wymyślić, jakiś sens życia następny, kolejny, tak? Ja po prostu się zastanawiałem, po jaką cholerę ja jestem na tym świecie, tak? Po co ja tu jestem? Co ja tu robię? I zadałem sobie to pytanie i to pytanie zostało, że tak powiem, odpowiedziane, tak? Ale to nie ja na to pytanie odpowiedziałem. To pytanie zostało mi trochę przez naszego syna, bo jak kiedyś któregoś dnia pokazywałem kolejną odsłonę kryzysu, w którym jesteśmy, to mi Michał powiedział: stop, dosyć tego. Jeżeli nie masz odpowiedzi, nic nie mów więcej. Jeżeli nie masz rozwiązania. Nie masz rozwiązania. Bo się wkurzył po prostu, że ich zarzucałem po prostu informacjami kryzysowo-katastroficznymi. No i to był taki ważny moment dla mnie, kiedy on mi to powiedział i sobie pomyślałem, coś trzeba innego zrobić. Nie wiedziałem jeszcze co, ale byłem bardzo otwarty. No więc tutaj jest cały zasób, cały rezerwuar wody. To jest największy staw, 280 gdzieś tysięcy litrów, tak to policzyłem. Cała woda jest tutaj albo spada bezpośrednio jako deszcz, albo jest tą niebieską rurą pompowana z dołu, ze studni. Znaczy nie ze studni, która bierze wodę z ziemi, tylko ze studni, która zbiera wodę z całego terenu. To jest tak wszystko zrobione, że cały teren jest połączony. Są albo stawy, albo systemy rowów, albo systemy rur, które sprowadzają wodę w jedno miejsce. I cała ta woda jest pompowana tutaj do tego stawu. W momencie, kiedy ten staw się przeleje, kiedy jest za dużo, to woda jest wylewana do rowu konturowego, który jest tam. Okej, i ten materiał na podłogę, co to jest? No to jest tak, że ja początkowo w ogóle ten staw był wykopany jako ostatni. Przy czym w ogóle tak a propos, kopanie stawu w takim terenie jest niesłychanie proste. To jest kolejna zaleta dużego spadku, dlatego że ten staw wygląda na wielki, natomiast kopanie tego stawu to był jeden dzień. Jeden dzień koparką, 10 godzin, 1200 zł mnie wykopanie tego stawu kosztowało. To jest niesamowite. Tu już przykrywałem folią, natomiast poprzednie stawy chciałem zrobić w sposób naturalny. Kupiłem 140 chyba ton gliny, kupiłem bentonitu, wydałem na to wszystko 15 000 złotych, pamiętam. To był 2018 rok, więc to było kupę pieniędzy. No i okazało się, że to kompletnie nie działa. Że tej gliny powinna było z 10 cm gliny, może 15, powinno być jej z 30-40 cm. No i to po prostu już były na tyle duże pieniądze, że musiałem sobie odpuścić i pójść w folię. Natomiast nie da się na moim terenie, gdzie jest ił, który jest przenikliwy, przez który woda przechodzi i w którym są skały, nie da się zrobić w naturalny sposób, więc szukałem jakiegoś materiału. Szukałem najpierw zwykłej folii PVC, która okazała się kiepskim rozwiązaniem. Potem szukałem bentonitu, to się okazało za drogie. Potem poszedłem do folii EPDM. I na koniec zrobiłem folię, która jest folią, to jest folia PVC, ale to jest folia zbrojona. To jest folia zbrojona siatką, ona jest na tyle silna, że przez to jest ciężko wbić gwóźdź. W związku z tym mam tam pełno skał pod spodem i to w ogóle nie przeszkadza. Ona jest wprasowana. No mankamentem takiego stawu jest to, że trzeba te wszystkie kawałki, bo to są takie kawałki albo metrowe, je trzeba z sobą zgrzać. Więc to jest wszystko zgrzewane, a na dodatek jak się sklei te dwie części, to jeszcze trzeba dać pasek, tak jak tutaj, który zabezpieczy. Więc no taki staw jeden to jest, ten mnie kosztował, znaczy pieniędzy to on dużo nie kosztował nawet, natomiast on kosztował strasznie dużo pracy. To jest około 2 miesiące pracy, żeby to zgrzać wszystko. Tu jest staw dopiero obok ogród, ale mówisz mnie, że nie podlewasz Nie. ten ogród. Nie. Jest obok, dlaczego nie? Chodź ci pokażę. Bo bym musiał, wiesz, przede wszystkim musiałem wodę ze stawu zużyć, a poza tym bym musiał pompować, a ja nie chcę pompować. Do podlewania cała woda jest tam u góry. To jest jedno z najważniejszych miejsc na całej farmie.
to wygląda jakieś ukryte miejsce do chowania, No kiedy nie, będzie to bomba. weź, Tam masz zapas jedzenia i tak dalej. Nie, tu jest główny zawór. To jest cała woda stamtąd, z tamtego stawu, który jest wyżej. Jak podniosę tą wajchę, to ona się znajduje na dole. Ponieważ jest duża różnica wysokości, to ja mam naturalne ciśnienie, które jest mi w stanie zasilić jednocześnie wszystkie grządki. Jednocześnie podlać wszystko, bo jest na tyle duże ciśnienie. Nie ma takiej, znaczy jest oczywiście, ale pompa, która by to samo zrobiła, byłaby pompą trójfazową, kosztowała strasznie dużo. Natomiast tutaj mam niedużą pompę, która zbiera całą wodę z dachu i ze wszystkich stawów i z całego terenu, ze wszystkich skarp również, to się w jedno miejsce leci i wszystko jest pompowane rurą, która jest zakopana, tu jej nie widać. To jest ta niebieska rura, która tam wychodziła, ona jest pompowana tam do góry po prostu. No jesteście bardzo poważni o tej wody. O wodę jesteśmy bardzo poważni, tak, to był pierwszy taki projekt Wiesz mój co, tutaj. jak myśmy te 4 miesiące tu mieli bez wody, ani kropli i żar z nieba, to można być poważnym. Wiesz. Można się przestraszyć. Można się, i potem przyszedł, wiesz, jeden deszcz i potem 2 miesiące bez wody. No, to jest też urządzenie, ta skarpa to jest urządzenie do zbierania wody, dlatego że pod skarpą, jak widać tutaj, jest zakopana rynna, cała woda tutaj spływa, wystarczy nieduży deszcz, dosłownie godzinę popada i to jest połączone z tymi z 4 studniami, tu jest w sumie 10 000 litrów takiego zbiornika 5. awaryjnego, one są puste w tej chwili, bo spuszczałem wodę z nich, ale o tak to wygląda. Tu spłynie woda właśnie z tych skarp. Tutaj spływa. I teraz nadmiar, jak jest nadmiar, jak się przelewa, to tego nie widać, a tutaj widać tą rurę. Po prostu jest zbiorniki. Ona wychodzi i ona zasila pierwszy staw. Pierwszy się wypełni, jest przelew do następnego. Jest przelew do następnego i ostatni staw wypuszcza wodę do studni, w której jest pompa, która to wszystko pompuje do góry. Czyli to jest obieg zamknięty, a jednocześnie to jest tak zrobione, że tutaj rozpuszczam koncentrat herbatek kompostowych i tego jeszcze nie mam zrobionego, ale właśnie będzie to podłączone teraz w tym tygodniu i po prostu zamiast puszczać z góry, jeżeli chcę zasilić grządki kompostem, to po prostu wlewam tutaj kompost swój zrobiony, w sensie koncentrat herbatki kompostowej, mieszam to z tymi 10 000 litrów i grawitacyjnie wszystko mi to spływa po wszystkich grządkach. Wow. Powiedz mi, czy są inni ludzie w tej okolicach, którzy też spróbują wyłapać tę wodę? Nie. Nie wiem, nic nie Jesteście wiemy. jedyni? Nie wiem. Znaczy nie wiemy, nie znamy. Ale piękny dzień. Piękny. No podarunek. No. Podarunek dzisiaj. Myślę, że ludzie nie mają takiej świadomości, że stawy są potrzebne po prostu, jak bardzo one są potrzebne i co one zmieniają. To tego może nie widać, ale rów jest idealnie wypoziomowany, tu nic nie spływa. Tu jest tak, że nadmiar, on tu już zaczął, jak widać, nadmiar się wylewa ze stawu, ale rów konturowy służy do tego, żeby ta woda wsiąkała i potem od spodu wychodziła i nawadniała wszystko to, co jest poniżej. To jest rów konturowy, to jest mechanizm do przechowywania wody w gruncie, wody w glebie. To się koparką wykopało i koniec. To jest na najbliższe 500 lat jest załatwiona sprawa. Okej, ja mam jedno pytanie o te stawy. Czy ta plastik nie będzie kontaminować wasze wody i może to nie jest za bardzo zdrowy i ta woda, która ma kontakt z plastikiem, szczególnie kiedy mamy taki upał. To więc już odpowiadam na to pytanie, bo jest dokładnie to samo pytanie, które ja będąc na kursie Permaculture Design Course zadałem osobiście Jeffowi Lowtonowi, którego teraz jestem asystentem i on mi odpowiedział na to w taki sposób. Zyski, które będziesz miał przez to, że będziesz miał gigantyczną ilość wody, są nieporównywalnie większe w porównaniu z jakimś drobnym zanieczyszczeniem, które może rzeczywiście wystąpić. Ale to, że ta woda tam będzie, że ona będzie propagowała na cały teren, jest to tak potworny zysk, że się w ogóle nie zastanawiam nad tym, czy to robić, czy nie. Bo ja miałem dokładnie te same wątpliwości. Czy ja nie wprowadzę zanieczyszczenia? Więc taką dostałem odpowiedź od człowieka, który jest numerem 1 w permakulturze. A poza tym, wiesz, no zastanówmy się, jeżeli mamy wysokie spadki,
Jest mało miejsca na staw, różnice wysokości są bardzo duże. On musi być wypłaszczony. Tu nie ma miejsca na wypłaszczenie, więc z czym można to uszczelniać? No lać beton można zbrojony, tak? No więc mamy do wyboru albo zbrojony beton, albo folię. Więc każdy może sobie wybrać, albo w ogóle nie mieć stawów i mieć po prostu... Można zrobić na takim terenie, bo tu jest jak te kawałki, które są płaskie, są bardzo nieduże. I na tym terenie rzeczywiście można zrobić staw z gliny, tylko glina nie może mieć takich boków, tak? Dlatego, że cała woda spływa, boki muszą być takie. To oznacza, że na tym samym terenie ten staw będzie płytki bardzo. Jak będzie płytki, będzie metr, to mi się tam ryby po prostu zagrzeją i poduszą. On musi być głęboki. Poza tym wyparuje, Stawy mają tak? po 1,60 m, 1,80 m głębokości Poza i tym- działają. Poza tym wyparuje, no, Poza tym woda. bardzo szybko wyparuje, Bardzo tak. szybko. Doszło do nas, że musimy się nauczyć, że najważniejsze są umiejętności, że to jest tak naprawdę kwintesencja tego, że musimy się nauczyć produkować żywność, przechowywać żywność, stworzyć takie dla nas wtedy z poziomu takiej oazę, bezpieczne miejsce. No i rozwijać się duchowo, rozwijać się osobiście, żebyśmy po prostu też w tą stronę pociągnęli dzieci. No i to była nasza najgłębsza motywacja do zmiany. Znaczy taką motywacją była samowystarczalność. Chcieliśmy mieć wszystko swoje, swoją energię, odciąć się od całego systemu i po prostu w razie kryzysu jesteśmy bezpieczni. I to się okazało to absolutnie totalną bzdurą. Utopia. Utopią i złą rzeczą generalnie. Samowystarczalność nie jest dobrą rzeczą, dlatego że samowystarczalność jest związana z tym, że ja jestem sam, co jest w nazwie, a to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, co zrozumieliśmy, to, co nam dała permakultura i nasz rozwój, to, że my jesteśmy z innymi ludźmi. To jest zasadnicza rzecz. Gdybym w tej chwili wybierał miejsce, to bym przyjął na pewno inne kryteria w tej chwili. Pierwsza rzecz, o jaką bym pomyślał, to taka, w jaki sposób zrobić osadę, w jaki sposób zebrać kilkanaście rodzin i zrobić to właśnie w taki sposób, żeby być razem. W tej chwili jesteśmy odseparowani i próbujemy tą separację jakoś zlikwidować, ale samowystarczalność sama dla siebie, odcięcie się gdzieś w puszczy, w lesie, to jest głupota po prostu. To jest nieprawdziwe. To prowadzi do izolacji. To prowadzi do izolacji. To jest najważniejsza rzecz w permakulturze. Jak ktoś będzie to czytał, to jest Lobby McNamara. 3 lata temu się ta książka ukazała i to jest coś niezwykłego. Druga rzecz, taka najważniejsza dla mnie w permakulturze, to jest to, czego nikt w permakulturze nie znajdzie, to jest czyli to jest całe życie tak naprawdę glebowe. Jeżeli permakulturę tą w rozumieniu troski o ziemię sprowadzić do jednej rzeczy, to jest najważniejsza rzecz. To nie są systemy, to nie są nasadzenia, to nie jest bioróżnorodność, to nie jest, bo tu się wszystko zaczyna. To jest coś, co powoduje, że my żyjemy. To wszystko, co widzimy na zewnątrz, jest konsekwencją tego, co się tutaj dzieje. To jest serce permakultury i serce naszego życia to jest gleba. Jak myśmy się tutaj przeprowadzili i to była jakby decyzja lękowa, to myśmy transformowali bardzo mocno. Nasza świadomość się bardzo mocno poszerzyła od tamtego momentu i zrozumieliśmy, że pewne rzeczy, żeby mogły się wydobyć, to to inne rzeczy muszą zejść. I jakby zasilać chcemy tą krzywą, która jest wzrastająca i nam daje jak najlepsze rozwiązania dla świata. No i jest to pasja, tak? To jest chyba najważniejsze, że my tak mamy poczucie, jak mówiłeś o tym wieku, to ja mam takie poczucie, że my mamy tyle rzeczy jeszcze do zrobienia. I taka była ta ewolucja, począwszy od sprzedaży właśnie 7 lat temu naszego biznesu, kiedy kompletnie nie wiedzieliśmy, co będziemy robić, do takiego momentu, kiedy jesteśmy, mamy już swoje lata, ale też to, co się okazało, to okazało się, że wszystkie moje doświadczenia, pracowałem przez 15 lat w korporacjach informatycznych dużych, w IBM-ie, w Microsoftie, w polskim Procomie, w Computerlandzie, wszystkie na jakichś menedżerskich stanowiskach. I teraz okazuje się, że te wszystkie rzeczy były ważne po to, żebym właśnie zaczął robić to, co robię w tej chwili. To się wszystko sumowało i w tej chwili te wszystkie umiejętności mogę
przenieść i mogę wykorzystać w tworzeniu wspólnot i w tworzeniu projektów permakulturowych. To jest niesamowite, jak to się właśnie poukładało. To jest coś, czym chciałem się z ludźmi podzielić, tak? Żeby absolutnie nigdy się nie poddawać i zawsze szukać po prostu tego, co mam w sercu, tego, do czego jestem przekonany i za tym iść, a nie za tym, co będzie pieniądze dawało. Bo pieniądze przyjdą, ale wtedy, kiedy się będzie robiło sensowne rzeczy. Takie jest moje rozumienie i moja rzeczywistość, moje życie pokazuje mi, że to rzeczywiście tak działa. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej filmy o ciekawych ludzi robiąc ciekawe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Leszek, Asia, miałem super dzień z wami. Bardzo dzięki, że zaprosiliście nam, żeby zobaczyć, co się dzieje tutaj. Ja chcę wrócić za kilka miesięcy, żeby zobaczyć, jak to wszystko rośnie. Ja jestem bardzo zafascynowany, jak to wszystko jest tak przemyślane. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? Mamy przede wszystkim na stronach naszych internetowych, czyli u mnie to jest pełniawspólnoty.pl i permakulturaprojekty.pl, a u Joasi to jest... Akademia Myślnik Dobrego Życia, pisane razem.pl. Super. Do zobaczenia. Do zobaczenia w sierpniu. I bardzo Tobie dziękujemy. To jest Dziękujemy niezwykła przygoda móc uczestniczyć w takim nagrywaniu filmów. No, A jeszcze być z Tobą takim entuzjastą to jest szczególnie Tak, fajnie. dziękujemy. Aż mam łzy w oczach. Dziękujemy za ten entuzjazm. To było naprawdę super.